Siema, witam w kolejnym dniu. Dzisiejszy dzień zaczynamy od kawusi. I co, dzisiaj sobie też pozwiedzamy. Dzisiaj będzie spacer Aleją Rothwellego. Tam jest jakiś parlament i opera, więc może być ciekawie. Później będzie wjazd na... Kolejny jest wjazd na Matt Smitha Park, gdzie będzie jakaś fajna panorama. Na pewno sobie zrobimy spacerek. Później zjemy gdzieś obiadek, to też pokażemy. Postaramy się coś nowego. No zobaczymy, jak to wyjdzie, bo planować można, ale w sumie fajnie jest też bez planu. Także zaraz ruszamy. Kończymy kawusię i ruszamy. Ale na razie jeszcze się troszkę pobujamy po okolicy i pooglądamy, co jest tutaj ciekawego. To co teraz widzieliście, to właśnie taka specjalna ulica, Aleja Rothwellego. Nie wiem, jak to się dokładnie wymawia, Rothwellego, ale w każdym bądź razie no tutaj jest bardzo fajnie. No super, tu jest bardzo ładnie. Polecam sobie przyjść, pospacerować, może napić się jakieś kawki. No to taka, jak widać, jedna z głównych ulic. Ona prowadzi do centrum, bo my mieszkamy poza centrum. Jest dużo właśnie takich zabytkowych budynków, kawiarenek, sklepów dla turystów. Templariusze. Okay. Dużo takich luksusowych sklepów. Widać, że tutaj się dzieje. Ale miasto no jest naprawdę zadbane. Nawet na obrzeżach, gdzie powiedzmy są trochę biedniejsze dzielnice i te bloki, no to też jest naprawdę wysprzątane. Nie walają się żadne śmieci na ulicy. No jak właśnie byłem w Atenach, to tak było, że samo centrum było bardzo ładne i było wysprzątane, no bo wiadomo, bardzo turystyczne miasto. No ale już
na obrzeżach, tam gdzie mieszkaliśmy, no to już nie było tak kolorowo. Walało się trochę tych śmieci. Nie było, no kurde, nie było tak czysto jak tutaj. Może też przez to, że wiadomo, kogo tutaj nie ma. Nie widać tak dużo inżynierów ze wschodu czy z południa. Więc może to jest przyczyną. No a jednak w Grecji, no to było ich masa. Było ich dużo. Ciężko tutaj nie nagrywać. Wszędzie jest coś ciekawego, coś fajnego. Czy prawo? Powiem wam, że jest dużo właśnie takich kościołów, kapliczek. Mnie też trzeba będzie nogi zapić. Tak. Tylko przy wejściu do takich kościołów albo kapliczek obowiązuje taki dress code. Dress code, czyli trzeba, jeżeli jesteście w krótkich spodenkach, no to trzeba się zakryć. Na kobiety, no to też muszą zakryć ramiona oczywiście. Weszliśmy po małe pamiątki dla dziadków. Na razie dla dziadków, później dla rodziców. Dobra, prezenty dla babci kupione. Można ruszać dalej, nie? Tutaj jakieś takie przypinki, jakieś takie medale. Tu widzę, że nawet Stalin jest. No bo Stalin był Gruzinem. Nieźle. No nic, pojechali dalej. Idziemy wręczyć podarunek dla pani, która nam sprzedała pamiątki, bo była bardzo miła, więc się jej należy. Powiedziała nam ciekawą historię. Szymon był za szybki, nie udało się nagrać. Pod content, że jesteśmy dobrymi chłopakami z Polszy. Jak zawsze ten cholerny baran musi wszystko zmigaczyć. Tak. Pan Szymon się pośpieszył. Ale pani się ucieszyła, podziękowała. No w sobie opowiedziała nam historię o krzyżu, bo jakby gruziński krzyż jest taki trochę zagięty. Wstawię wam fotkę, jak on wygląda teraz. No i pani tutaj coś próbowała wytłumaczyć, trochę po angielsku, trochę po rosyjsku. I z tego, co zrozumieliśmy, to jak to, Szymon, było? Co to bardziej pamiętasz? Czekaj. Świętanina dostała, rozumiałem to, że niby świętanina dostała te gałązki od Matki Boga i związała je swoimi włosami w krzyż. Aha, no. Jeśli to dobrze zrozumiałem. I dlatego jest taki trochę ten krzyż, powiedzmy, opadnięty, ponieważ jest on związany włosami tej dziewczyny i ona tutaj jakby wprowadziła to, powiedzmy, chrześcijaństwo. Coś takiego. Tutaj jakiś kolejny pomnik. Tutaj jeszcze są fajne budynki, różne muzea. Tutaj mamy Parlament Narodowy Gruzji. Tutaj też jakieś muzeum. Tutaj okolica naprawdę super. Robi wrażenie. Policja patroluje. Wszędzie wysprzątane. Chodź jeszcze tam zobaczymy. Jeszcze pokażemy wam tutaj jakieś też ciekawe budynki. Jeszcze tutaj jakieś fajne budynki, ale jakieś mieszkalne. A nie, widzę, że to jest hotel. Ale fajne. No, taka właśnie
No, nowoczesna architektura też przeplata się z taką starszą. No ja się aż tak nie znam, ale jest fajnie. Ty też się nie znasz, nie? Na architekturze. A skąd? Ważne, że znamy się na arm wrestlingu. Przynajmniej trochę. Właśnie. Wszędzie czyściutko, nie, Szymon? Co? Wszędzie czyściutko. No, tu tak. Ale tam, gdzie przecież mieszkamy, to też. No tak, też. Tutaj też jest chyba wejście do parlamentu, ale od drugiej strony. Tutaj kolejne protesty. No jak widać, nie lubią się z Rosjanami. Wcale im się nie dziwię. Tutaj jakiś ogród. Pierwszy ogród Republiki Gruzińskiej, ale chyba w remoncie, zamknięty. Tutaj jakieś książki i różne rzeczy. A tu zaraz obok jest galeria. Na pewno sobie wejdziemy zobaczyć z ciekawości. Z zewnątrz wygląda fajnie. Dużo ludzi. Zaraz zobaczymy jak w środku. Liberty Square. To tam dalej. Tam jest wejście. Dobra, udało się znaleźć wejście. Galeria Tbilisi. Wbijamy sobie. Fajna. Wydaje się duża. Fajna galeria zadbana. Robimy sobie taką rundkę. Zobaczyć mniej więcej jakie sklepy. Co jest ciekawego. No ale to co w sumie w Polsce. Chyba nie ma nic takiego specjalnego. Przynajmniej na razie nie zauważyłem. Zaraz pójdziemy zobaczyć, co jest do jedzenia. Już widzę, że mają Wendy's. To jest taka amerykańska sieciówka. W sumie w Polsce tego nie ma, więc sobie spróbujemy. No bo jak nie ma w Polsce, no to można by spróbować. Ale jak widzimy, nie tylko jakieś fast foody, jest jakaś też haczapuri. No a to już tak typowo. KFC. Wendy's. Tu nie wiem w sumie co to jest. Jakieś ichniejsze. To też nie znam. W sumie jest parę takich nieznanych. No a tu już McDonald's i w sumie tam Burger King. A jeszcze jest to po drugiej stronie coś. Brunch. O, jakieś też gruzińskie. Jakaś knajpka. O, i tutaj też jakieś burgery. To już tam nic nie ma ciekawego. Dobra, jesteśmy w Wendy's. Ja biorę tego spicy chicken burgera. Taka jest cena. A kolega weźmie... A, ja jeszcze mogę wziąć tego shake'a, co polecali. No. I jeszcze gdzieś tu były jakieś shake'i.
Dobra, jeszcze jeden chocolate shake, bo tutaj polecali. A ty, Szymon, wziąłeś ten zestawik. O, zestawik, tak. No, zaraz wam pokażemy. No, taki zestawik akurat spróbujemy sobie wszystkiego. Dobra, to mamy. Szatański numer pasuje akurat do Szymona. Ja już mam szejka i burgera. Zaraz zobaczymy, jak wygląda i smakuje. No, wygląda on, kurde, no, niezbyt ciekawie. Trochę biednie. Ale zobaczmy, jak smak. Myślałem, że będzie lepiej. Nie powala. Średniaczek. Szymon ma takiego z wołowinką. Wygląda już lepiej. I fryty. I co? Ujdę. Może być? Ale nie ma jakiejś rewelki. Nie no. Ale frytki wam powiem, że są dobre. Fajne są. I to spicy chicken naprawdę bardzo średnio. Nie polecam za bardzo. Chyba lepiej sobie wołowinkę wziąć. Zobaczmy, jak ten shake wygląda fajnie. Nie, shake jest zajebisty, a natomiast bardzo słodki. Ale siedzi mi. Tobie też posmakuje chyba. Shake'i mogę polecić. Fajne. Ale czy różnią się bardzo od tych z Maka i z KFC? Chyba nie powiedziałbym. Zaraz Szymon wypowie. Podejrzewam, że on wypił więcej shake'ów Jako w swoim życiu. główny tłuściusz, smakosz tego wyjazdu. Tak. Jako główny Giorgio Ulani, certyfikowany tego wyjazdu. Sprawdźmy. Lepszy niż Maka, ale czy lepszy niż KFC? Nie wiem. I jak, Szymon? Jak? Może troszkę lepszy niż KFC. Może jednak troszkę lepszy. Czyli na shake'a byś wrócił. Na shake'a byś wrócił. Szejka tak, szejka tak. A na burgerka? Tego co ja miałem, był spoko, ale ten ketchup i pomidory to jakbym wpierdolał pomidorówkę. Czyli tak średnio. No to średnio bym powiedział. Zdarzało się jeść lepsze. Oczywiście. Okej. Może pod koniec wyjazdu wrócimy i weźmiemy jeszcze jakieś inne na próbę. No, myślałem, że będzie trochę lepiej, bo jednak jest tak trochę hypowany, bym powiedział, bo w Polsce tego nie ma, a tego, czego nie ma, to czasem wydaje się, że jest najlepsze, a niekoniecznie tak jest. Teraz pójdziemy jeszcze przejść się tutaj w okolicy galerii. Widzieliśmy taki fajny plac. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda. Tutaj widzę coś ciekawego. Jakieś gry. Ja to w sumie lubię takie rzeczy. Dobra, będzie pojedynek tego hokeja. Szymon, wiesz, że nie masz szans. Jednak nie będzie pojedynku z Szymonem, bo nie dało się tam zapłacić tak po prostu kartą, tylko musielibyśmy wykupić taką jakby, nie wiem, kartę gier czy coś takiego. Jedziemy w dół, nie? No, ale ona jest od 2 do 5 lary, a w sumie chcieliśmy sobie tylko w jedną gierkę zagrać, więc nie opłacało nam się za bardzo. Także masz farta. Dobra, wyszliśmy z galerii, teraz kierujemy się tutaj na ten plac. W zasadzie takie rondo, ale wygląda całkiem fajnie. Nawet jest taka duża fontanna, zaraz zobaczycie. No i jesteśmy. To jest to jedno wielkie rondo takie. Tutaj są namalowane takie pasy. Nie wiem, czy dokładnie je widać. No tutaj się wiedzą, jak się poruszać. Na pewno
turyści mieliby problem. No to jest coś takiego na czubku tej wieży. Kolejny ciekawy budynek z flagą na górze. Ta uliczka wygląda ciekawie, możemy nią iść. Tutaj też taka uliczka z knajpkami. Jakiś fajny mural. No taką furę to bym sobie wynajął. Dobra, gdzieś się zgubiliśmy, ale klimacik fajny. I to też w centrum miasta, przy samym placu. Nawigator zawiódł. Nie w nawigator, tylko maszyna. Kolejna właśnie taka uliczka. No i to jest właśnie w samym centrum. Ale takie są kontrasty właśnie w Gruzji. Z jednej strony macie takie budynki, w niektórych pewnie mieszkają ludzie, a niektóre są opuszczone. A po drugiej stronie nowoczesne, odwalone budynki. O, tam widać, że ludzie mieszkają. Pranie było wywieszone. Oczywiście nie będziemy tam nikomu wchodzić. Idziemy sobie po prostu ulicą. Chyba nie, no tam nie ma przejścia. Tu. Kurde, widzisz jak nas wyprowadziło. No, tu już się zaczynają właśnie takie wyremontowane nowe budynki. Ale widać, że tutaj wszystko się rozwija. Corner Hotel Tbilisi. No tu już jesteśmy blisko głównej ulicy. Ale i tak, mimo wszystko ma to swój klimacik. Tu już knajpki. No, a zaraz tutaj obok hotelu taki budynek. Chyba ktoś tam mieszka. Tutaj też już takie, no tak jak mówiłem, no. Raz tak. A z tego co pamiętam, tu teraz będzie polski akcent. Jak jechałem autobusem, to zauważyłem tutaj taki pub Warszawa. I coś czuję, że to jest gdzieś tutaj. Zaraz wam pokażę. Jest i polski akcent. Warszawa. Tak wygląda w środku pub Warszawa. Zamówimy sobie po czaczy. Maybe some czacza. Two shot. To co, Szymon? Na zdrowie, weź sobie cytrynkę. Na zdrowie. Na zdrowie. Jeszcze raz. Cello is smart. Chacha is too difficult. Cheers. Cheers. Na zdrowie. Na zdrowie. A lot of people from Poland coming here. Yeah. It's A lot of people from Warsaw coming in. from Warsaw. Menus. For 2 gel, you can drink shots and everything, and for 5 gel, you can have a meal. Like you can have zurek, a soup. You can have like this marinated sardine, you know. Yes. And potatoes with cheese as well. I don't remember what it's called, but like it's for backpackers. So you come from Kazbegi, you're hungry, you want to drink. Okay. You meet up with your friends, and then you go to the hostel. Or
You meet up with friends at like 12 p.m. to go to Gaspé and start moving. You have some small breakfast, you drink some shots, and you go hiking. Okay, so that's the concept. Yeah, that's the concept of the whole bar. It's supposed to be the cheapest bar of Tbilisi. Oh. And you also have a local beer, local wine, yes? Everything is Georgian made. And we, And some Polish, I think. it's not my bar. I just used to it. Okay. But there is also Pinta. There is Shklov. Yes, yes, There's and a lot from of Poland. things, yeah. Okay. But nah, I miss the food here. The Jurek soup every time. Friday we get drunk as fuck. Saturday we come Yeah, here, yeah. eat some Jurek. We're good. We drink some more. You be in Poland? Not yet. Not yet? I had so many You want? invitations to Poland. I wish to. To Warsaw or other city? Like the only place I'm not gonna visit in Poland is Warsaw because even people from Warsaw are like, nah, we're racist. Don't come to our country. I'll be honest. Like that's what people told me. The only people that were like they invited me is always from Krakow. They were like, we have festivals, we have drinks, we have music. this Yeah. stuff." We have old city. It's very nice. No, Warsaw people are business people. Yeah. Warsaw and Krakow don't like each other too much. I know. Yeah. I've heard a lot of like anecdotes. It's like Warsaw people don't wash their hands after the toilet, you know, like, stuff like that. Yeah, something like that. Yeah. Nah, but like I love Polish people in general. Dude, actually, do you know this fact? You guys invented the word robot. Do you know that you invented the word robot? Robot? Yeah. Polish people were the first people to invent a robot. Oh. It was a soda machine back in 1965, Oh. and you called it the Robotnik. And then from Robotnik, The letter machine. not only the Letterman, there was a soda machine inspired by the US that's Okay. made in the 60s, and you called it the Robotnik of Cola. And after that, they used the word robot comes from Robotnik or Robotnik in Okay. Polish. Yes, yes. You guys invented this word. Nice. And you know what? I've never met a Polish person that knows that. What's up? Did somebody teach me wrong or what? But no, there is even newspaper articles and stuff like that. You did actually invent it. So fuck Elon Musk. Yes, exactly. Fuck yeah, man. Here's some glass, try some pop. And you guys are like hiking, doing some stuff here, or just Tbilisi side? Vacation. Vacation and I mean, just in Tbilisi, or you go outside of I want We to try to go outside to Gareja Lebi. To you know where is this? You should go to Dabno. Because Every Polish person loves Dabno. I don't know why. we do some arm wrestling. We are Dabno? arm wrestlers. Yes, Yeah. yes, and we want to go to arm wrestling club in Gareja Lebi. I don't know how to say. I know what you mean. You don't- I have that one. Also Did you work like in Georgia. You've seen the arm wrestling champion of Georgia. Yes. In Georgia, arm wrestling is very popular, and Not only. I know, but the most strongest arm wrestler is like from Georgia, maybe Levan Saginashvili, you know. Yeah. But that was 3 years ago. Now there is much more stronger people. Dan Levan? Yeah. No. I don't think so. Right now I think there are. No. We have There is this Azerbaijani guy as well. He's been dominating. we have like a pay-per-view event. This is the most of the world, and competitors from all the world come to some different place. Something like Turkey, something like Georgia, and there is the only one king. Levan Saginashvili is the most strongest guy on the right hand. And the second guy is the Devon Larratt. Maybe you know this guy. Devon. Yes. Abnormal handle.
Like there is one Canadian guy that has mutation. It's not biologically normal. There is a guy that just like his left hand is absolutely normal. His right hand is crazy strong. Maybe. He's also Canadian. I'll show you. Wait. Okay. Okay. I know an Ukrainian guy, Oleg Zhok. He have a Abnormal. left hand. Yeah. Potato hand. I fight with this guy. He's from Germany. Also have a mutated hand. Yeah, like this guy, but no, he's American, and He is has German. pictures with his wife. He German, got very German. famous. No, he was American or Canadian. Maybe Jeff David. Like both hands. Both. Yeah. I know. Wait a second. And he became a meme. Like he was hugging his wife, and his wife had this like picture like yes, big hands. Yeah, this one? guy. Yeah, this one. Yeah, perfect. Yeah. That's the guy. Yeah, he crazy. He crazy. But it's like abnormal genetics. Yeah. Not like sportsman like or anything like that. Bro. But like the Georgian dude, I've seen him. There is actually a bar he liked to go to like 4 years ago. It was called Kanadus Bar, Kanadus Ethnic Bar. And we've met him there, and as soon as he enters any bar, everybody's like, let's arm wrestle. And I remember, bro, it was crazy. And he had like a championship, and was like, I'm not gonna arm wrestle, let's just ring. And like, he used to go to this Kanadus bar. It was one of his favorites. Now I don't know what am he big doing. fan of this guy, Nugo Chikaze. He's also a very strong guy. Yeah, but like this shouting and all this, like, come on, man. Come on, man. You look like an animal in the fucking ring. I get it, it's a little bit, you want to be like, you know, intrusive, but come on. He got famous for all the wrong things, man. Although he's a fucking amazing arm wrestler. Thing, like I understand that you need to have like this part is the most important. Yes, we Yeah. train wrist, forearm. wrist, yeah. Yes, the wrist and the forearm. Pronation, supination, a lot of stuff. It depends what your fighting style is. Yeah, like for arm wrestling, it's not fighting style. Like you need to arm wrestle. Yeah, right? but at the same time you fight with your opponent, so it is a little bit like a Like a fight. Oh, so like you do have like okay, I will do like the front part, so Yeah, on the end I there will are be techniques, stronger and techniques. Yes. Can you teach me? You can teach him. One I small recall. technique. Right. Show him a three technique. I show you top rope and This is perfect. Okay. Yes. he will show you hook. Sure. So just I'm not strong at all, bro. So my main Okay. technique is about fast attack with my Shoulder. shoulder and the back. So you use your whole body Yeah. and like so you And- pull Yeah. back and do. He try open your wrist. Yeah. Okay, And okay. while I'm doing it, I also want to attack your fingers here Okay. with my wrist to. Let's see how you hold your hand. Yeah. It depends from the kick. Like No, because every single wrestler told me, like arm wrestler, they told me try to hold your hand like this between your opponent. yeah. This gives you a good grip on the wrist. Yeah. Because, Like this is good? Yeah, it is Okay. good. But you need to try to hold your wrist Okay. locked. Because Okay. with this, you give your opponent a really good chance to overcome Go just it. like here. Yeah. So okay. And there are This is also better, yeah. other things like you can try to push this muscle into your opponent muscle so he wouldn't get a good grip. Like there are a lot of little stuff like that. this is crazy. Okay, let's do it. So, Okay, teach me. Alright. Uh, So you pull back and then go down. I show you my movement. Show me on yourself, but don't break my hand, Yeah, please. sure. So I do it like that. I try to, at the same time, push back, Okay. lock my wrist a little bit here, Mm-hmm. and go to attack your fingers And wrist. this part of hand, and go like this. Okay. Try. Wait. I'll try to count it. Okay, but
first of all, those safe position. Yeah, as you've seen, there were a lot of times where people broke their. Yeah, no. Just don't go crazy on me. Yeah, bro. yeah. I'm not that strong. Bro. I'm not gonna do any damage. Because the safest position for this is when your hand is with middle of your chest. Then when it is with the middle of your shoulder. But this worst position where it happens to break is when your hand stays in place and your body Goes against you. then it puts pressure on this ball. Got you. And This part. Yes, yes. yeah. Got you. Okay, I'll do my best. Okay. I'll do my best, honestly, but I'm not professional at all. 1, 2, 3. Okay. Oh my God. Did I get it? You win. Right? Yeah. Right? And now I Like, this is the technique you told me right now. Yeah. Alright. Try to my hand, the right palm here. And your hand is the best way to front of your face. Yeah. Okay, yeah. Like when you attack, try to always be forward to your hand. Like. Okay, yeah, I get it. No, the like G this. force of your body has to Yeah, go like yeah. together, all Yeah. together. Oh, wow, that's really cool. Man, that's like a fucking complete sport. It's Yeah. not about hands only, man. Just more experienced people, just by how your opponent hold your hand, will know. What about legs? Do you need something about legs? Well, there are like this guy here. When he fights on the table, he put his leg at this part of table, Okay. so he can push. Okay, I get But it. he fights in full. Because I'm not a tall. I am. But you use your whole body. Yes. You don't use just your hand. Okay, Yeah. okay. Like, I have problems using my body. I only try to use my hand. And it's not powerful enough. But everybody, like, you guys are wrestlers. You have the fucking shoulder, waist, and fucking hand all working together. Yeah. Just like a karate kick, you know? Yeah, Exactly, it's yeah, a technique yeah, to just incorporate every bit of useful muscular movement and muscle into one powerful strike. Plus with inertia, like, you need to start the inertia from the ribs. Yeah, and yeah. Like even Build it up, build it up. proper breathing. Yeah, through the muscle. Oh my yeah. god, man. That's Or really even, cool. That's really like, cool. When you fight long fight, Yeah. you just wait for the moment where your opponent. But what is- about this, like, holding something here? Does it really help? It depends. Does it help you? It helps, yes. But Because you those, can put the center of gravity between the hand and yes, this hand. but yeah? there is something like false grip or false hold, where you don't hold things like this, but you hold them like this. You have something where- like this, just where like- yeah. it's more strain here than on the fingers. Huh. Like a lot of those acrobats. Bro, you know this is secrets of wrestling. Yeah. Like, this is secrets, bro. I love it. I love it. Can we try another one? Okay. Be serious now, but don't break my arm. Okay. Please. Zaatakuj szybko. I Don't can. break my arm, bro. I'm a pilot. I can say you ready go. It's the. You do it, yeah, it's yeah. ready go and you can fight. Okay, ready go. Holy shit, yeah. I felt it. You use this part. Yeah. I attack different part. You can. Let me show you your technique. But let's do left. Left? I attack different part because I have a small hand and I don't attack like No, this. but I get it. Like, you guys use your strongest part of the hand to attack that part. Because you train some certain part. Oh, it hurts. Yeah. Right? Best part for us genetic, you know. I have Yeah. genetic, you know, small hand but strong biceps. Look at my biceps, bro. Okay. I'm scared, man. Powiedz ready go. Ready? Wait. Go! Holy shit, wait. Damn, bro. Okay. Yeah, this is the worst part of the sport is that first 4 to maybe year of training, you will feel all the That's the same. thing. Look, with you, I felt the pain here. Like, my muscles gave up here. With him, I felt the pain literally here. Yeah. So, like, whatever stronger muscle you have, it's like that. But shit, man. I push on the center, he push on your you know, wrist. On back. Like he likes to attack. Do this, bro.
shit, what is this? Respect. Same to you guys. Respect to all of you guys. Love you. Wow. I got humbled in arm wrestling until today, okay? Okay. That's the real one. No. Musimy być grzeczni. Actually, this was my gift to Ilya as a birthday. No, Yes, pleasure, man. You actually taught me really a lot. Because before, the only trick I knew was like, you need to fucking stabilize just your grip at least. But then the fucking like difference in muscles and the hand and everything makes a lot of sense. Little tricks, like can you give me a hand? Yeah, sure. Yeah, I know, like this Yeah. going back and going You can forward. get more of an advantage. Like if you try, like I said earlier, when you reach it like this, it's the best position for you. You can try me? you can try to take this position from the opponent if he wouldn't notice. Okay. In How? normal, Wait. like so you okay. can try to push. Ah, you just push up the Yeah. forward. And Okay. in normal or just tournament arm wrestling, those knuckles must be visible. So at this like bar wrestling, Wait, so this is not right. no, Okay. it only must be visible. But if you want to win at those like bar wrestling, just try to cover those so he wouldn't notice. Okay, okay. That's it. Nah, I don't like cheating. That's cheating. It's a way to win. It is. He trains 8 years, I around 5. That's really cool, man. No, like honestly, I'm not any sportsman guy at all or anything. I was just born as a strong guy. Like through heaven, if I see somebody professional, I want to learn. Because you guys do it for like, you know, you're awesome. Fashion. Not really fashion. It's about being the best. Yeah. Yeah, but like I never wanted to be the best in like physical Yes, stuff. You know, I was but, just like, okay. If you were to difference like Poland arm wrestling and Georgian arm wrestling, in Georgia it is more popular, more seriously taken. But on tournaments, No, if you think about it, it's about the countries that have, from history, war history, you always like this physical shape, right? yeah. And like for Egypt, for instance, we like more to go to, I don't know, literature, poetic, and like literature thing, you know? Science, all that bullshit. But like when it comes to physical education, in Egypt we don't really pay attention to it. It's like we just get the warm-ups every day in school and stuff like that. But like when I came to Georgia, I was surprised. In school, you have like arm wrestling education in the subjects as PE, volleyball, basketball, whatever sport you choose, you can go and like be professionally trained in it. But in our schools in Egypt, they don't give a fuck about sports. Can I pay for those first two? They don't. Richard, he didn't pay for the two first stretches? I know. He wants to pay for the first two, I'll pay for the second two. Like for example, when I was at school, Yeah. I didn't like playing football, so I Okay. just decided. Okay, it's for real. It's very okay. Okay. I didn't like football, and I decided to just go to gym. Like school, the only sport I actually enjoyed and loved was Roman wrestling. Oh. This was really nice. And like when I was younger, I was a bit more less fat than now, and it was good. I liked it. Yeah. I also did a little bit of. No. Oh, it's fine. It's fine. Tu ciocia nie wie. Ja nie. Cheers, guys. Cheers, brother. For your sports endeavor and adventure. Poczekaj. Na zdrowie. Toilet is downstairs. No, No, first on to the the right. No, on the right. Wait, are we
say right in Polish? Prawo. Prawo lewo? Prawo, lewo, tak. A ty po rosyjsku rozmawiasz? Po ruski? Разумеваю. Да. Моя мама русская, советская, москвичка. A, tak. Папа египтянин. Половину. So weird. Like, you guys in Poland. I think you're Georgia. Oh, thank you. I'm Egyptian, man. But like, I lived in Georgia for 10 years now. And yeah, no, I'm not Georgian, man. But you know, Georgian guys are crazy, bro. you have a They would never lose like that. They would be like, no, we the strongest. yeah. Yeah, I see this on the road when they are, you know, use the klaxon. Yeah, man, like, I will be really honest, Georgia is really cool because it kind of conserved this manliness, It's like how to be a good man. Yeah. It's still preserved, but in all other countries it's kind of like, just to make money, be a doctor, be whatever you are, it doesn't matter. Yeah, but like in Georgia, it's cultural, it's about, Georgia is the land of war. Like, there has never been peace in Georgia, so they always have to be ready for war, and all the guys have to be warriors. And even like, if you take, I don't know, the simplest thing, Georgian national dancing, like, it's such a strain, it needs such much physical activity, and like, have you ever seen the Georgian national dancing? It's crazy, man. It's like guys that are 100 kilograms standing on their like toes like ballerinas, bro, and like doing all of these things. I see some shorts Jumping on down. YouTube. It's crazy. And it needs a lot of physical like strength in the legs and the lower part, especially endurance. Yeah. And even if you look at the Georgian national dress, right, they have this tukinjali, they have like this, and even the Georgian national dance is about a guy dancing with a hijab. So it's like all about war, you know, all about survival and being the strongest. I like it. So this is your first video. Yes, this video. So do you have a YouTube channel or what? When are you gonna put the first video? To your gallery? Yeah, the YouTube video. So where is it on YouTube? I would love to watch it. Man. Okay. I'll drop you a like, but hey, I show don't you. make bad comments, man. Okay. 1%. Wait a second. Brother, I think I need another beer. Get it. Get it down. I would love another beer. Wait a second. So weird, man. I can give you maybe Instagram. I always end up in some weird ass videos. Sure. Wait a second. This one, but 0 followers. You're my first follower. Yeah, first follower. Fuck yeah! Sila Podroshi. It means strong in the travel. You know? Podroshi, like Podorogi. Podróże is like, you know, the... I understand. Yeah. Bro, I don't know how they're standing there. Man, I left Africa and Egypt. Right now in Africa it's like 48. Here it's 46. Wow, hey! Minus 2 gradusy. O, jest window. Muszę podładować telefon. A ja tutaj w knajpie w Warszawie zostawię taki mały prezencik z napisem Kraków. Będzie mały akcent krakowski. Brother, can I leave it here? It's Kraków.
Oh yeah. Or here. You can put it everywhere. Daj temu ziomkowi. Nie powiedzieć, że będziemy szli. Nie powiedzieć, że idziemy szli. No, że to jest dla niego. Oh, on the fridge, though. From the right side. We'll be going. I would like to give you from Kraków, Marcus. Man, thank you so much. Thank you, bro. Can I give you a hug? You too? Yeah, could go home. Kick my ass, man. Thank you very much. That's No very problem. nice of you. Nice to meet you. Thank you. On my fridge. Okay, thank you guys. Goodbye. Goodbye. Bye. Dobry. Do widzenia. Widzicie, czasem warto się zgubić. Trafiliśmy do pubu Warszawa, gdzie pogadaliśmy troszkę z ziomeczkiem, wręczyliśmy magnesiki, Napiliśmy się czaczy. napiliśmy się czaczy, bo mieliśmy kilka magnesów właśnie dla takich ludzi, z którymi będzie można pogadać, pożartować. Teraz poszliśmy do galerii. Zamówiłem takiego gruzińskiego kebaba, już pokazuję. No jest sporych rozmiarów, wygląda naprawdę zacnie. Do tego taki sosik i kosztował 18,5 lari. Dostajecie taki lawasz, sosik, zwijacie sobie sami, trochę cebulki, jest dobra. Te wyglądają trochę inaczej niż zawsze jedliśmy. Szymon będzie testował. Dobre? Jeszcze musisz się wgryźć w mięsko. No jest trochę. Wydaje mi się, że to więcej zupki niż mięsa. Tak? I lepsze te nasze, czy obok nas, czy tutaj? Jest to trudno powiedzieć, czy lepsze, czy gorsze. Po prostu trochę inne. Okej. Wiesz, mają swój po prostu urok. To teraz ja. To jest Hinkali. Tam zdecydowanie jakoś mi bardziej to ciasto się działo, takie kurde jak takie domowe, takie pierogowe jakby, kurde tak od babci. Tam faktycznie te babcie robiły. Nie wiem, czuję tą różnicę, że tam ciasto było lepsze. I trochę więcej tego mięska. Ale te też są dobre. Ale no jednak tamte odrobinę lepsze. No jak ostateczna ocena? Bardzo dobre. Porównując, bardzo podobne do tych w Krakowie, w tych dwóch restauracjach gruzińskich, też Cinkali, jak się to nazywa. Ale wydaje mi się, że chyba te, co jedliśmy, te co blisko nas, No. troszkę lepsze pod Troszkę względem lepsze, ilości mięsa i chyba samej zupki. Jest bardziej taka, bardziej wyrazista mi się wydaje. No bo tutaj jest taka typowa też sieciówka w galerii, no nie? Więc pewnie też czuć różnicę. Wyszliśmy z galerii. Byliśmy jeszcze coś wszamać. To co, pojedliśmy, weszliśmy z galerii. Teraz pojedziemy chwilę na mieszkanie. Odpocząć i zobaczymy co dalej. Dzięki za obejrzenie. Zostaw lajka, subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku.